Czajnikowy.pl. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Tak reklamuje się lipa słowami wielkiego poety Jana Kochanowskiego w jego słynnej fraszce na lipę. Lipa jest dzisiaj właściwie troszeczkę niedoceniana, a warto zauważyć, że w naszej słowiańskiej kulturze odegrała znaczącą rolę i ceniona była właściwie od bardzo dawna. Ślady tego są w nazwach miejscowości. Na przykład na pewno każdy jest w stanie sobie wyobrazić i wymienić jakieś miejsce, które nazywa się właśnie od lipy. Co więcej, mamy też miesiąc, który właśnie swoją nazwę zawdzięcza lipie, czyli po prostu lipiec, czyli czas, kiedy zbiera się kwiaty lipy, czas, kiedy lipa kwitnie, czas, kiedy się te kwiaty zbiera i suszy i produkuje surowiec zielarski, bo właściwie dzisiaj jedynie kwiat lipy jest stosowany zielarsko, a wcześniej używano również liści, a także kory, ale używamy też drewna. O tym często zapominamy, ponieważ lipa poza tym, że daje pyszne zioła, bardzo korzystne dla naszego ciała, to daje również świetne drewno, które jest miękkie, jasne i służy rzeźbiarzom, służy smycerzom i ogólnie jest raczej cenione wśród każdego, kto w drewnie pracuje. No i jak mówi poeta, można się zawsze pod lipą schować, zwłaszcza taką wielgachną amerykańską jak ta, ponieważ pokazujemy Wam przekornie nie naszą polską lipę, która jest obok, tylko taką, która jest wielka, ma wielkie wszystko, jest właściwie przeskalowaną wersją naszej polskiej lipy, po to, żebyście zobaczyli, jaki kształt ma liść lipy, jaki kształt mają owoce, bo niestety się nie załapaliśmy już na kwiaty, przekwitły, no i zostały te kulki, które już się do niczego nie nadają. Niemniej zapach brzęczący pszczołami kwiatu lipy na pewno każdy z Was zna, więc nie musimy tego pokazywać. A pszczoły nie są tutaj przypadkowe, ponieważ lipa jest bardzo miododajną rośliną. No i kiedy właśnie kwitnie, całe drzewo brzęczy pszczołami, ponieważ produkuje się pyszny lipowy miód, który na pewno znacie i lubicie. Kwiat lipy zbierać należy w czasie, kiedy kwitnie lipa, czyli najlepiej koniec czerwca, początek lipca. No i suszyć. Po prostu suszymy albo w przewiewnym miejscu, cienką warstwą do 40 stopni, może być suszarnia. Zbieramy koniecznie w upalne i suche dni, po to, żeby kwiat nie zczerniał. Jeżeli Was to przerasta, lipę bez problemu można kupić właśnie w postaci kwiatu lipy do parzenia. Ponieważ z takiej wysuszonej lipy przygotowuje się napar, który ma właściwości lecznicze, a przede wszystkim polecany jest w czasie przeziębień i grypy. Dlaczego? Ponieważ lipa ma właściwości napotne, no i przeciwgorączkowe, przez co idealnie się nadaje w takich sytuacjach. Przeczytałem nawet takie zabawne sformułowanie, że przez to, że jest napotna, poprawia oddychanie przez pory skóry. Myślę, że jest to istotne w czasie choroby. Ja zawsze się czuję trochę jednak przykiszony. Tak czy inaczej, możemy to stosować nie tylko kiedy mamy grypę, ale również w czasie infekcji górnych dróg oddechowych. Nie tylko o katar chodzi, ale również już tutaj, kiedy schodzi katar niżej i kaszlemy. Ma właściwości wykrztuśne, dzięki zawartości śluzu dobrze działa dezynfekująco na gardło, jamę ustną, ale również właśnie łagodzi ból gardła. Działa również jako taka swego rodzaju delikatna inhalacja, która poprawia nasze oddychanie. Poza tym, schodząc niżej, lipa dobrze działa na układ pokarmowy. W przypadku zatruć warto napić się lipy, ponieważ ona wzmaga wydzielanie się soków żołądkowych, przyspiesza trawienie, pozbywamy się toksyn i co więcej, z łatwością pozbywamy się resztek niestrawionego pokarmu. Brzmi to, no wiecie, o co chodzi. A kiedy już przy tym jesteśmy, to warto wspomnieć, że przy rozwolnieniach również stosuje się węgiel
sporządzony z drewna lipowego, jakoby skuteczniejszy od innych. Możemy również stosować lipę dla celów kosmetycznych, ponieważ kąpiel z lipy nie dość, że relaksująca, ponieważ olejki eteryczne zawarte w lipie dobrze odprężają nas, łagodzą bóle na tle nerwowym i poprawiają jakość snu, to jeszcze taka kąpiel może od razu odżywić i tonizująco zadziałać na naszą skórę. Poprawia stan skóry, regeneruje naskórek. Co więcej, może być stosowana na twarzy, na zmęczone oczy, również łagodzi opuchliznę, rozjaśnia cienie pod oczami, krótko mówiąc okład z lipy na oczy i kąpiel przed snem, idealny, wymarzony relaks wieczorny i gwarancja dobrego snu. Parzenie lipy nie nastręcza zbyt wielu trudności, tak jak w większości ziół. Zaparzamy wrzątkiem pod przykryciem około 5, 8, 10 minut, zależy jak intensywny napar lubimy i do czego chcemy go użyć, bo jeżeli chcemy sobie zrobić lipową kąpiel, no to siłą rzeczy nie parzymy całej wanny naparu lipowego, ale przygotowujemy osobno w garnku mocną esencję w dużej ilości i to wlewamy do kąpieli. Jeżeli chcemy pić, czyli tak jak się zaleca dla zdrowia 3 filiżanki dziennie, przygotowujemy je na świeżo zawsze, no i używamy około łyżeczki suszu lipowego na filiżankę, przy czym jest to trudne, ponieważ jak widzicie dobrej jakości lipa to nie jest jakaś tam miazga, tylko całe kwiaty, które niestety są w przypadku lipy dość spore. To też odmierzenie łyżeczki będzie trudne. Ja ogólnie do ziół podchodzę raczej dość swobodnie, więc po prostu nabieram o tyle. Pośród licznych zastosowań lipy są również takie, które nie do końca są udokumentowane naukowo, a raczej źródło mają gdzieś w tradycji i wierzeniach. Jako przykład warto wspomnieć o już nieistniejącej, ale najstarszej i największej lipie w naszym kraju, mającej 700 lat, ponad nawet, według niektórych źródeł nawet dużo więcej, która w Cielętnikach pod Częstochową stała sobie przy kościele. W okolicy był za to święty obraz świętej Apolonii, patronki dentystów i bólu zębów. Okazuje się, że pielgrzymi wędrujący do Częstochowy zatrzymywali się tam po to, żeby ugryźć tę lipę. Wierzyli, że święta lipa poświęcona świętej od świętych zębów, ugryziona, sprawi, że nie będą bolały i będą zdrowe, bez próchnicy. W sumie, czy ktoś widział bobra z próchnicą? Może faktycznie coś w tym jest. Tak czy inaczej, może się wydawać, że to takie zabawne, że to mało powszechne. Tymczasem trzeba było tę lipę otoczyć płotem, ponieważ naprawdę była zagrożona zębami turystów i pielgrzymów, którzy naprawdę ją obgryzali. Teraz już nie istnieje. Orkan Ksawery zniszczył ją, przewrócił. Także nie ma już najstarszej lipy. Nie ma co gryźć. Możliwe, że ta kora gdzieś została jako jakieś tam relikwie albo nie wiem. W każdym razie spróbujcie. Ja wolę lipę pić. Wyśmienita lipa. Ja lubię. Zaliczam, w ogóle zauważyłem, że dzielę zioła na te, które naprawdę lubię i mógłbym je pić bez powodu, tylko dla smaku, i na te, które są ok, ponieważ mają jakieś właściwości, a ja akurat ich potrzebuję. Lipa przesuwa się w tę stronę, które piłbym dla smaku, ale ja lubię miód, a ona ma taki bardzo pyłkowy, miodowaty aromat. Jest dość delikatna, łagodna, subtelna, ale jednak miodowa i słodka. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy dałoby się z tym zrobić coś innego. Może Wy macie jakiś pomysł, może robicie jakieś ciekawe przepisy z lipą. Lipę można mieszać z innymi ziołami, zresztą takie mieszanki są dostępne na rynku. Można dodać na przykład soku z malin, można dodać miodu po prostu, albo może można to zrobić na zimno, może można... No właśnie, piszcie do nas, czy macie jakieś pomysły, czy macie jakieś doświadczenia i czy
znacie lipę może w jakiejś trochę innej odsłonie niż my. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.